Witamy na profilu Rolmako, miejscu po brzegi wypełnionym ważnymi i ciekawymi informacjami ze świata rolnictwa. W dzisiejszym filmie omówimy temat znikającej warstwy uprawnej. Jeśli jesteś ciekaw, czy rolnikom uda się wyżywić ludzkość, obejrzyj ten film do końca. Warstwa uprawna gleby, kluczowa dla produkcji żywności, drastycznie zanika. W ciągu ostatnich 150 lat zniknęła niemal połowa najbardziej żyznej ziemi, a jeśli ten trend się utrzyma, za kolejne 150 lat całkowicie wyczerpiemy zasoby ziemi uprawnej, alarmuje jeden z geomorfologów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Problem staje się jeszcze bardziej poważny, gdy uwzględnimy prognozy demograficzne. Za 30 lat na świecie będzie żyło 10 miliardów ludzi. Czy rolnictwo nadąży za tym wyzwaniem? Każdego roku erozja pochłania około 10 milionów hektarów gruntów uprawnych, a odbudowa warstwy uprawnej trwa od 10 do 40 razy dłużej niż degradacja. Powodem jest przede wszystkim rolnictwo przemysłowe, które poprzez monokultury i brak płodozmianu niszczy strukturę gleby i czyni ją podatną na zmiany klimatyczne. Jak zatem można uratować glebę? Są sposoby na zatrzymanie tego procesu. Przykładem są bracia Keith i Brian Burns z Nebraski, którzy dzięki uprawom bezorkowym i stosowaniu roślin okrywowych poprawili stan gleby w swoim gospodarstwie. Stosując te techniki, zwiększyli poziom materii organicznej z 1,8% do 3,4% w ciągu kilkunastu lat. Alternatywą dla rolnictwa przemysłowego jest agroekologia, która promuje zrównoważone systemy upraw zgodne z naturalnymi procesami ekosystemów. Praktyki takie jak uprawa bezorkowa, zachowanie okrywy roślinnej czy minimalizowanie zabiegów mechanicznych mogą pomóc w zachowaniu zdrowej gleby dla przyszłych pokoleń. Dlaczego orka szkodzi glebie? Orka, choć przynosi korzyści, jak poprawa napowietrzenia gleby, przyczynia się również do jej degradacji. Powoduje erozję, zaskorupienie gleby i zwiększa parowanie wody. Uprawa bezorkowa minimalizuje mechaniczne zabiegi na polu, co sprzyja retencji wody, zmniejsza erozję oraz zachowuje mikroorganizmy potrzebne dla żyzności gleby. Firma Rolmako stawia na narzędzia do uprawy regeneratywnej, systemy, które pomagają odbudować warstwę uprawną. Specjalistyczne maszyny takie jak pługi dłutowe, kultywatory czy brony mulczujące oraz inne do ultrapłytkiej uprawy pozwalają na minimalizację mechanicznej ingerencji w glebę. Mulczowanie, czyli pokrywanie pola warstwą materii organicznej, chroni ziemię przed wysychaniem, poprawia żyzność gleby i ogranicza rozwój chwastów. Czy jesteśmy w stanie zmienić nasze podejście do rolnictwa, aby uratować ziemię i wyżywić rosnącą populację? Każdy musi odpowiedzieć sobie sam, pamiętając, że to pytanie może zdecydować o przyszłości naszego świata.